Witajcie, witajcie z Pico de Areiro, a dokładnie z Madery. Słuchajcie, nie wszędzie można dojechać kamperem. Nieraz trzeba dolecieć samolotem i stąd nasza obecna podróż jest właśnie samolotem na Maderę, gdzie ją po prostu całą zaliczymy. Ja Was zapraszam do oglądania, a sam idę na szlak PR1. Idziemy na ten główny szlak PR1. On w całości ma mieć 11 km. Ja sobie tutaj pomiary wszystkie moje włączyłem. Plotka głosi, że szlak jest przerwany. Z jakichś tam powodów nie jest dzisiaj cały. No ale to zobaczymy, dokąd dojdziemy, tak? Idziemy jak najdalej, bo najdalej idzie się 5 km w jedną stronę i 5 km w drugą stronę. Nie będziemy razem szli tych 5 km, ale po prostu będę Wam pokazywał takie najciekawsze, spektakularne zakręty, widoczki i miejsca. Jeszcze taka sprawa, dlaczego Madera i dlaczego tu jesteśmy? Ja muszę się przyznać, wszystko jest spowodowane ze względów zdrowotnych. Zdrowie już nie te, trzeba było, że tak poczynić pewnego rodzaju kroki, zmienić dietę. W chwili obecnej mam dietę śródziemnomorską, nie będę się w to wdawał. Olbrzymie zalecenia uprawiania sportów, a ze sportów wybrałem hiking, dlatego że to mi się podoba. Spacer w takich okolicznościach przyrody, jak tutaj widzicie, dla mnie po prostu to są mega doznania, a jednocześnie kwalifikuje się to jako sport, tak? No pod warunkiem, że ten hiking jest taki godzinny, 2-godzinny, 3-godzinny. Ten obecny powinien być 5-godzinny, no i ponoć należy do tych takich trudnych. Szlak jest oznaczony na czerwono, więc się przekonamy. Ale mam olbrzymią ekscytację idąc po tym szlaku, dlatego że jest to szlak, którego setki razy człowiek widział na widoczny na YouTubie jako ten najpiękniejszy, najgłówniejszy. No i tak jest, powiem Wam szczerze. Już po paru krokach idąc tym szlakiem już jest jakaś totalna miazga. No i przeszliśmy 1,5 kilometra tą cudowną ścieżką i koniec naszej trasy. Słuchajcie, z 5 km w jedną stronę tylko można było przejść 1,5 kilometra i trasa zamknięta. No bardzo szkoda, tym bardziej, że jak widzieliście, trasa jest mega widokowa, mega spektakularna, po prostu idzie się powolutku, nie śpiesząc się, ogląda się epickie widoki. Chociaż nawet warto tu przyjechać dla tego 1,5 kilometra. No nic, trzeba będzie tu wrócić. No i zobaczcie, będziemy wracać tą ścieżką do góry, tutaj się pieli. Ja Wam zresztą puszczę, słuchajcie, ja idę i Wam puszczę parę fragmentów z tej trasy dla zachęty. Dla każdego, kto znajdzie się w tym miejscu na Pico
Arejro i wyślę nam fotkę naszej wlepki, która jest na tym słupku. Nagrodą jest dobra czekolada. Trasa to 3 km, można powiedzieć 2 lub 3 godzinki, w zależności jak tam będziecie, jakim tempem będziecie szli. Ja teraz lecę do autka i lecę na dół do Funchal, tam zostawiłem Adriankę. Ona dzisiaj nie miała ochoty na ten spacerek, bo powiem wam, jest 31 stopni. Patelnia jest nieziemska, a asfalt chyba ma 50 stopni, bo czuję żar z asfaltu, a nie ze słońca. Zjechałem na dół po Adriankę, zabrałem Adriankę i pojechaliśmy na kolejny punkt widokowy. Tu, gdzie są wiatraki, ale już wam pokażę, jaki to jest po prostu widok. Jak tam w dole chmury się suną. Tutaj Adrianka już robi fotostopik, jakąś relację, ale powiem wam, to jest normalnie koniec świata. Jest taka cisza, że aż ta cisza w oczach, w uszach, że tak powiem, jest za cicho. I tam chmury, wszystko w dole chmury idą po prostu jak walec te chmury. No i dojechaliśmy do końca drogi, która jest niestety, ale w chwili obecnej zamknięta. Jak widać, z zakazem wjazdu dla samochodów i ludzi, tak? Szybkie przejście przez furtkę, takie delikatne naruszenie, że tak powiem, zasad, delikatne, tak? Ale idziemy tutaj kawałeczek, tak? Droga jest po prostu zamknięta z powodu osuwiska, że tak lecą tutaj, a nie wiem dlaczego oni tego nie naprawiają. Totalne odludzie. Nie ma dosłownie ani jednej osoby w promieniu setek metrów. Ale za to jakie cudne widoki, zobaczcie. Autostrada, która jest już nieczynna, droga, która już jest nieczynna. I teraz tutaj Adrianka się tu przylepiła do tego fotostopa, ale zobaczcie dlaczego. Po prostu jest epicko. Jak to w ogóle wygląda. Zobaczcie. Ta droga, która jest tu zniszczona, widać, tam jest zawalona, więc to już raczej nigdy jej nie będą reanimować. Gdzieś tam jest domek. Tam jest jakaś chata, nie wiem kto tam mieszka, nie mam bladego pojęcia kto tam mieszka, ale jest lewada. Jest lewada, tutaj idzie lewada tędy. Faktycznie. Czyli jest jakiś szlak w tym miejscu, trzeba było zobaczyć, który. I teraz słuchajcie, ja nie wiem czy już widzicie, tam na samej górze, w tym miejscu, tam dzisiaj byliśmy. Pico de Arejlo. Pico de Azureiro. Jezu, te nazwy. Ale może stamtąd będzie lepiej widać kolejna miejscóweczka 2 metry obok. Idziemy. Mamy teraz naszego fotostopika. Chodź tutaj. Będziemy robić sobie selfika. Tutaj jesteśmy drudzy w kolejce. Tutaj proszę. Tak, ja cię to jest to. I proszę, jesteśmy. I selfik na prawo. Ja nie chciałam z tego. No to ty rób telefonem. Ale jak ja mam krótką rękę, ty zrób. No i słuchajcie, już ostatni chyba punkt widokowy, dlatego że jak zaraz zobaczycie, słońce chyli się ku zachodowi, ale co tutaj po prostu widać. No zobaczcie sami jak to w ogóle. Aha, i tam jest las Fanal. Fanal? Tak. Fanal, w którym byliśmy. Stąd idealnie go widać. Trasa, którą teraz jedziemy, a specjalnie żeśmy sobie dzisiaj wybrali taką trasę widokową po szczycie Madery, bo jedziemy po prostu szczytem Madery, zresztą ja wam ją tutaj pokażę na mapce. Jest po prostu miazga. Zaparkowaliśmy w takim miejscu, na takim parkingu. Tu po prostu nie ma już miejsca, ale to wam chcę pokazać. Zobaczcie jak wygląda miejsce parkingowe. No po prostu jest mega epicko. A tak sobie z boku tutaj stanę, żeby tak wam pokazać. O, tak stoją samochodziki.
z takim spotem. Ale jest nad chmurami. Dobra, a my, słuchajcie, idziemy na jeden z najpopularniejszych szlaków na Maderze. Już zaraz zobaczycie. Idziemy. Szlak nazywa się PR6, szlak 25 wodospadów. Jak już się przekonałem przed chwilą, jest mega popularny. Słuchajcie, na górze jest taki olbrzymi parking, przeolbrzymi parking. Myśmy tutaj byli wieczorem, no a dzisiaj żeśmy się na niego nie dostali. Taka masa narodu tutaj jest, a jest godzina 11:30. Albo przyjedziecie sobie dużo później, albo dużo wcześniej. No i teraz idziemy tą trasą 25 wodospadów, która ma 4 km 200. Idziemy takim delikatnym spacerkiem. Jak będzie coś ciekawego, to Wam pokażemy najważniejsze fragmenty z tej trasy. Trasa ta jest mega turystyczna, można powiedzieć, bo idzie się z takimi widokami, jak widać. Można sobie robić zdjęcie z krowami, które po prostu są na każdym kroku. Te krowy tutaj chodzą po prostu jak święte krowy w Indiach. Taki bardzo ważny protip na tej trasie, ale taki mega. Przed wejściem na szlak zróbcie gdzieś jedyneczkę. O dwójce to już nawet nie mówię. Ale zróbcie koniecznie przed wejściem na trasę jedyneczkę, bo tutaj po prostu przez te 8 km nie macie szansy. Drogą, którą żeśmy przed chwilą szli cały czas w dół, okazała się, że jest to po prostu droga do szlaku. Myśmy już myśleli, że jesteśmy na szlaku, ale nie. Dopiero żeśmy doszli do szlaku. Tutaj jest na samym dole, kończy się panem, który kasuje 3 euro za wejście na szlak. Ja uważam, że dobrze, że tak robią. Każde państwo chce zarobić, ale 3 euro to nawet nie jest wygórowana kwota. I teraz dzięki temu jeszcze możecie skorzystać tam z toalety. Tam jest toaleta, oczywiście mega czyściutka, wszystko elegancko. Także tak jakbyście 3 euro zapłacili za skorzystanie z kibelka. A tutaj jest ta lewada 25 fontan, na którą teraz się wybieramy. Tu jest jeszcze taka ciekawostka, taki protip. Teraz dopiero wiem, do czego mogą się przydać auta elektryczne. Faktycznie jest on traktowany jako taksówka, która jeździ po takich parkach. Jako samochód elektryczny, tak, ma to sens, tak? Jeździć takim elektrykiem, a nie spalinowym. Jak widzicie, szlak jest mega oblegany. Mega duża ilość turystów na tym szlaku. Ale uwaga, my jesteśmy w sierpniu, w szczycie sezonu. Jak wpadniecie tu we wrześniu, to będziecie szli sami. Żeby nie było, że to jest taki banalny szlak, no to zobaczcie, dosyć ostre schody w dół, no ale są schody, tak? Nie jest to ścieżka, tylko schody. No i muszę wnieść sprostowanie, bo powiem Wam, że będzie ciężko. Myślałem, że to będzie taka lightowa trasa, lightowy spacerek, ale już widzę, że to będzie takie Rheinebryggen, tylko że w lesie. Jak wiecie, pierwszy raz ze schodami mieliśmy do czynienia w Norwegii, jak zdobywaliśmy Rheinebryggen. Faktycznie był to nieludzki wysiłek dla nas. I ja czuję, że już będzie dzisiaj to samo w drugą stronę, bo my teraz schodzimy w dół naprawdę po prawie że identycznych schodach, jak tam były, z tym, że są wszystkie w koronie drzew tak zakryte. Adrianka chce się przyznać do jednej swojej fobii. Proszę. Powiedz. Dobrze, no, jak już mnie zmusiłeś, Tak, obiecałeś mi coś, to powiem o niej. No to mów. Moją największą fobią i strachem jest zimno, a tutaj nie czuję strachu przed zimnem. Nie mam obawy, że będzie mi zimno, po prostu jest super ciepło. Tak, ja przypominam, dzisiaj jest 30 stopni, i faktycznie nie jest zimno. Hello?
Tomek przebrał na czerwone. Znaczy, że moje zdjęcia dobrze wyjdą. Nie doszliśmy jeszcze do końca trasy, ale już wiemy, dlaczego ona jest tak mega popularna i tak mocno obstawiona, bo naprawdę jest to epicka trasa. Idzie się, no fantastycznie się idzie. Są takie zejścia, podejścia, są schody. No i teraz w takim tunelu, jak teraz widzicie, w tunelu roślinności wzdłuż Lewkady, taki spacerek. Dzisiaj jest mega cieplutko, bo tak jak Adrianka mówiła, 30 stopni. No i zbliżamy się pomału do finału wycieczki, ale ja zaraz Wam pokażę, jak wygląda ten finał wycieczki, bo naprawdę nie uwierzycie, co tu się dzieje po prostu. Nie uwierzycie. Słuchajcie, morskie oko w sierpniu tak właśnie wygląda, jak teraz tu będzie. Zobaczcie to, bo musicie to zobaczyć. Ta ilość ludzi, która tu jest, robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Ja podejrzewam, że my nawet do wodospadu nie dojdziemy. Zobaczymy. Chciałem Wam pokazać, co to jest 25 wodospadów. To nie chodzi o to, że stamtąd wali wodospad, którego teraz nie ma, bo on tam jest tylko w zimie, ale to jest 25 wodospadów. Dookoła takie małe siureczki, takie małe siku leci dookoła z każdej strony tutaj, ze wszystkich stron. I to jest właśnie te 25 wodospadów. Jak widzicie, nie jesteśmy sami, jak już żeście zauważyli. Jak przyjedziecie tu na jesieni, to będzie piękny wodospad. Woda będzie się lała tu strumieniami. A teraz jest, tak jak Wam pokazałem, dookoła 25 małych siuraków. Tak. Jeden kadr. Tak. O, teraz sobie dam taką za nas. Będziemy patrzeć. Tam patrzę do góry. Tak. O, nie. Wodospad, trasa 25 wodospadów zaliczona. Jak? Fontan. Aha, fontan. No, fontan. Zaliczona. Portugalii mógł po portugalsku. I słuchajcie, wracamy, więc powrotów nie będziemy pokazywać, ale zobaczycie, co nas teraz czeka. Teraz żeśmy odkryli dopiero, No, że ta strona idzie się tylko z jedną stronę. Tu jest krzyżyk. Nie można. że nie można iść. Nie ma dwóch stron. Tak. Więc jak chcemy wrócić, to wracamy górą, bo tutaj widzisz, że jest PR6. Dokładnie do tej Kasa, tak. do Rabasal. Dobrze, Czyli tu jest nawet napisane, że... że nie wolno tędy wracać. Czyli ludzie, którzy nas mijali, no... Że szli, Prąd. pod prąd szli. Teraz musicie to zobaczyć. Tu jest ta lewada, to wszystko płynie, a my będziemy wspinać się tam na samą górę. Znowu tam się wspinamy spacerkiem. O proszę, nasz nowy pokoik na dzisiejszą nockę. Patrz, ile łóżek nam zrobili. Czujesz? I tu też? Patrz. I teraz tu. A gdzie są te światła? Ej, włóż kartę, Adrianka, bo nie ma... Karty Julia, kartę trzeba włożyć. Nasze nowe mieszkanie, nowe dzisiejsze lokum, to już ostatnie nasze lokum na Maderze. Tak będzie wyglądało. Teraz zobaczcie, jaki motyw. Jedno dwuosobowe łóżko. Drugie dwuosobowe łóżko. I trzecia sypialnia, czteroosobowa sypialnia. Do tego mamy łazieneczka, proszę, kibelek i prysznic. No, aha, żeby nie było, to jeszcze mamy widoczek. Ja już Wam idę widoczek pokazać. O, kuchnię mamy. Czyli to łóżko jest w kuchni. Dobra, jest jedno łóżko w kuchni. Nieźle, fajnie, słuchajcie. I teraz tarasik, balkonik, proszę. I tutaj mamy taki widoczek na banany. O, ale tak naprawdę już się przebieramy i wychodzimy. Zaraz zobaczycie, gdzie idziemy, bo ten hotel to nie wszystko. Jeszcze ten hotel ma dla nas parę niespodzianek.
No i właśnie to jest ta druga część hotelowa z basenikiem, czyli mamy tu dzisiaj takie zajęcia basenowe, a jeszcze Wam pokażę widoczek tam stamtąd, bo tam mamy jeszcze parasoleczki i piękny widoczek, tak? Idziemy. Też ma wodę, tylko to jest dla dzieci. Tu mamy bar. O, tu mamy jeszcze taką miejscóweczkę, zobaczcie. Czyli to jest taka część barowa. I tu mamy część widokową. Zobaczcie, jeszcze część widokowa. Tam czarna plaża. A tu Wam chcę pokazać, Adrianka, chodź. Tam jest bardzo fajny hotel z basenem i z dostępem do tej plaży. Wycieczka katamaranem, tym co widzicie, też jest mega popularna. On płynie wzdłuż wybrzeża tutaj Madery. Katamaran płynie wzdłuż wybrzeża Madery, a ja Wam pokażę jeszcze tutaj na dole. Nie widać tego, bo ta zasłania nam, ale my tam dzisiaj idziemy na kolację i tam chcemy też fajnie być, tam pokąpać się, poskakać, ale na razie tutaj troszkę się Adrianka poopala w hoteliku. Zobaczymy, co będziemy robić. W recepcji żeśmy się meldowali, dostaliśmy 4 talony na ręczniki i teraz talony żeśmy sobie wymienili i mamy ręczniki, tak? Ręczniki nie zostają tutaj, tylko idą z nami do pokoju. Więc dziewczyny już tutaj... Słuchaj, to są ręczniki na pokój, czyli talony zostały wymienione na ręczniki. I ręczniki z nami idą do pokoju. Słuchajcie, hotelik zwiedzony. Czekajcie, auto jedzie. Hotelik zwiedzony, basenik zaliczony, a teraz idziemy na spacerek. Pokażę Wam okolicę, która tutaj jest, bo jest co oglądać i zobaczycie. Pod światło nagrywasz. Pod słońce coś. Tak, pod słońce nagrywam, tak jak Adrianka zwróciła mi uwagę, dlatego kończę. Dokładnie tam jest ten hotel. Przy tym jest zestaw knajp, 3-4 knajpy, takie fajne, będziemy zaliczać, a oprócz knajp jest jeszcze normalna supermarkato, tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Odwracam to i teraz zobaczcie, jaka miejscówka. Patrzcie się. 3 euro wjazd z knajpką na górze. Idziemy zrobić zwiadzik, bo prawdopodobnie jutrzejszy dzień tutaj może się skończyć w tym miejscu, bo miejsce jest epickie, super wygląda, jeszcze knajpki, więc naprawdę miejscóweczka, sztosik, prawda? Ja nie będę tego dzisiaj tak prezentował dokładnie, bo my jutro tu wjedziemy, a teraz z Adrianką idziemy do jaskini wchodzimy. Tutaj się młodzież kąpie, skacze, także z tej strony się bawią, ale my tutaj jutro wjeżdżamy, a teraz idziemy na jaskinię. Chodź. Raczej tego nie uda mi się nagrać, ale to jest taka mega długa jaskinia na drugą stronę i kończy się plażą. Idziemy. No i wychodzimy z tunelu i zaraz zobaczycie, co się naszym oczom ukaże. A, czyli jednak dusza nie pod hotelem. I teraz zobaczcie, ta plażyczka. Proszę. A tutaj nad nami jest ten hotel, w którym żeśmy się przed chwilą kąpali w basenie. Dosłownie nad nami, tak? A tutaj mamy plażyczkę i my z Adrianką idziemy sobie teraz wzdłuż tej promenadki przejść się. Teraz dobrze widać, na górze jest hotel, tamta miejscówka, tam jest ta grota, no i tutaj ta plaża, że tak powiem, bo idzie zachód słońca, my sobie pójdziemy tam do końca, tam znowu jest zestaw knajpek i różnych restauracji, idziemy to zobaczyć. Jesteśmy w restauracji, zobaczcie jakiej. O,
taka restauracja, rybna restauracja. I teraz słuchajcie, kalmarki grillowane. Tu mamy u Ciebie łososia. Z pieczarkami. Łosoś z pieczarkami. Tu nie mamy nic, dlatego że tu jest mięsko. Zobaczcie, piękny szaszłyk. O, a ja mam, że tak powiem, coś takiego. Słuchajcie, jeszcze czegoś takiego. O, a tu mamy mix salad. Thank you. Mamy ryż, nie wiem co to jest, a słodkie bataty, mix salad, taki na parze mamy to, chlebek z czosnkiem, no i te rzeczy. Powiem szczerze, no mega żarcie. Ej, jest fajnie, co? Chleb był... Je. Wiecie co? Poszliśmy chyba za grubo. Frytki z tym czymś. Są właśnie do mięcha, które tutaj wisi, do tego mięcha, które wisi na szaszłyku. Czekajcie, o, tak będzie widać to mięcho. To jest, nie wiem do czego to jest, bo myśmy tego nie zamawiali, więc to przyszło jako dokładka, a myśmy zamawiali tą sałatkę. Ja nie wiem o co chodzi. Nas podliczą zaraz, będzie. No poszło grubo. Zmiana planów i to nawet taka duża. Jak wiecie, rano mieliśmy się kąpać w takim cudownym miejscu. Wczoraj Wam go pokazywałem. Wczoraj, no bo to już jest kolejny, następny dzień. No ale tak naprawdę długo żeśmy sobie pospali w tym hotelu. Bardzo długo. A dziś jest dzień, w którym wracamy. No i to chciałem Wam pokazać już taką ostatnią miejscówkę na sam koniec. Jest ona przy stacji paliw. Tam Adrianka, Julka i Douglas piją kawę, zaraz do nich idę, ale tutaj jest widok na lotnisko. Zobaczcie, całe lotnisko, które tutaj macie i idealna miejscówka do oglądania lądujących samolotów. Właśnie żeśmy sobie tutaj przyjechali na espresso, bo na Maderze pije się espresso i nic innego nie zamawiajcie. Tu po prostu się pije espresso, ewentualnie cappuccino, ale to ewentualnie. I sobie będziemy pili i czekali na samolot. Zresztą zaraz zobaczycie. No i słuchajcie, jeden samolot tutaj, o, zobaczcie. Ten będzie startował, ale ciekawostka jest taka, że on jeszcze nie może na pas wjechać, bo tutaj mamy samolot, co podchodzi do lądowania. Ja nie wiem, czy go Wy już będziecie widzieć, ale powiem szczerze, dziwnie podchodzi do tego lądowania. Ej, on podchodzi czy nie podchodzi? No powiem szczerze, takie kurcze wrażenie jest tego teraz. O, teraz go widać, no. No, mam nadzieję, że to będzie widać. Ja tu trochę pewno przybliżę kamerkę, żeby tak było widać, ale no jest efekt, jest, proszę. O, jeszcze nie dotknął. Ej, nie dotknął pasa. Powiem Wam szczerze, że myślałem, że od razu dotknie pasa, ale on tak długo leciał nad pasem. No nic, będziemy widzieć jeszcze jednego, tak? A ten już teraz tutaj, widzicie, tamten ledwo wylądował, a ten tutaj się idzie ustawić do startu. Dlatego, że on poleci do samego końca i tam zawróci. Zresztą zaraz Wam pokażę. No i teraz jak widzicie, tam sobie zrobi nawrotkę na końcu pasu startowego. Potem włącza dopalacze i po prostu jest od razu taki wgniata w siedzenia.